Siemka, ja jestem Adacho i czy zastanawialiście się kiedyś, co by było, gdyby Vegito nie rozdzielił się w Sadze Buu? Prawdopodobnie się nie zastanawialiście, bo macie swoje życia i nie analizujecie chińskiej bajki sprzed 40 lat, ale zrobiłem to za was. Więc witam was w kolejnym odcinku serii Co by było gdyby. Tak się składa, że na początku podchodziłem do tego odcinka z chęcią zrobienia tutaj chłodnej kalkulacji, czyli patrzymy na fakty, ale wraz z progresem tej historii powiedzmy, że zacząłem czuć wiatr, nie powiem, że we włosach, ale w żaglach i wyszło z tego nieco bardziej szczegółowe opowiadanie, więc chciałbym, żebyście mi potem napisali w komentarzu, czy wolicie, bo być może będę kontynuował tę historię, nie powiem wam, w którym momencie ją skończyłem, ale zdradzę wam, że nie jest ona, powiedzmy, dokończona, dociągnięta do samego końca historii, jakakolwiek by ona nie była, ale chciałbym, żebyście mi napisali, czy wolicie serię Co by było gdyby w taki sposób pisaną, żeby po prostu analizować suche fakty, czyli dajmy na to, Beerus przylatuje, Vegito walczy z Beerusem, walka kończy się tak i tak i tak i idziemy do następnej sagi, czy bardziej tak, jak napisałem to dzisiaj. Zresztą, sami zaraz ocenicie. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Oczywiście zachęcam do tego, żebyście zostawili lajka, jeśli tak, ale póki co przejdźmy do Majin Buu sagi. Do momentu, w którym Vegito się rozdzielił, w tej historii wygląda to inaczej. Vegito się nie rozdziela, zostaje w ciele Majin Buu, no i oczywiście bez problemu lokalizuje kokony z Gohanem, Piccolo, Gotenem i Trunksem. Goku i Vegeta oryginalnie nie mieli problemu z tym, żeby zlokalizować kokony swoich przyjaciół, ze względu na to, że w mandze wyglądało to tak, że oni te kokony zobaczyli chwilę później, po tym jak się rozdzielili. Więc Vegito, uratowawszy przyjaciół, stwierdza, że plan jest wykonany i postanawia znaleźć wyjście z Buu, który wrócił do swojej formy Super Buu. W oryginale nasi bohaterowie, w zasadzie Vegeta zaproponował, że teraz jak już oswobodziliśmy Gohana i tak dalej, możemy wyjść, ale Goku powiedział, że nie możemy tego zrobić, bo Super Buu, mimo tego, że słabszy, nadal jest od nas silniejszy. Musiałeś popsuć tę potarę. Takie słowa padły w oryginale, no ale tutaj Vegito nie ma problemu z tym, żeby pokonać Super Buu, nie miał problemu z tym, żeby pokonać Buu w najsilniejszej wersji, więc nie ma tej kwestii oswobodzenia grubego Buu. Oryginalnie nasi bohaterowie musieli dalej kombinować i wtedy natrafili na kokon z grubym Buu, więc w ten sposób powstał Kid Buu, a w zasadzie Buu wrócił do swojej formy Kid Buu, bo wiemy z historii, że to była jego oryginalna forma. Tutaj Vegito wychodzi z ciałami Gohana, Gotena, Trunksa i Piccolo, a gruby Buu zostaje w ciele Super Buu. Jak możemy się domyślić, Vegito bez problemu niszczy Super Buu, który w swoim ciele dalej ma grubego Buu, a w ten sposób Kid Buu nigdy nie powstaje, a raczej, tak jak powiedziałem, nigdy nie powstaje ponownie, bo wiemy z historii, że kiedyś już istniał i konsekwencji tego rozwiązania jest kilka. Dusza Buu nigdy nie zostaje zreinkarnowana jako Up, a więc i moce, i boska Ki, Daika Yoshina, ten wątek z Dragon Ball Super, z mangi, z sagi Moro, który na pewno kojarzycie, te moce, które przeszły po rozdziale Buu na Kid Buu, a potem odziedziczył je Up, zostają zniszczone. Dalszymi konsekwencjami tego wydarzenia jest to, że nasi bohaterowie nie muszą prosić o pomoc Namechan, więc przynajmniej póki co nie dowiadują się, że nameczańskie smocze kule są w stanie wskrzesić jednym życzeniem więcej niż jedną osobę. Tego dowiedzieliśmy się w Majin Buu sadze, to jest ulepszenie, które pojawiło się po sadze Namek. Dalszą konsekwencją jest to, że Ziemia nie zostaje zniszczona, więc za pomocą smoczych kul zostają wskrzeszeni zabici i zjedzeni przez Buziemianie, którzy nie mają pojęcia, co się stało, no ale tutaj nie uważają, że uratował ich Herkules. Więc okej, Herkules może nadal być bohaterem Ziemi, który uratował całą ludzkość przed Selem, ale mit, ta jego legenda nie jest dodatkowo podbudowana przez kłamstwo o pokonaniu Majin Buu. Jeśli chodzi o sprawy, powiedzmy formalne, chodzi o sprawy związkowe, małżeństwo, Chi-Chi uznaje, że jej mąż nie żyje. Zresztą od 7 lat tak naprawdę go nie było. Pojawił się dosłownie na chwilę przed Majin Buu sagą, więc Chi-Chi oczywiście przyzwyczajona do tego życia smutnego w samotności, ale też pogodzona już dawno z tym, że Goku odszedł, odpuszcza tę sprawę, a to oznacza, że Vegito zamieszkuje w korporacji Kapsuła jako partner Bulmy. Na początku jest to dla niej trochę dziwne, ale szybko się przyzwyczaja, bo Vegito też ma Zakola. Tak by było. Miesiące mijają, a Vegito początkowo nudzi się jak mops, bo nie ma z kim trenować. Zaprzęga więc do tego Gotena i Trunksa, którzy w przerwach od obowiązków szkolnych jako Gotenks sparują z Vegito. To samo tyczy się Gohana, który dzięki temu nigdy nie traci formy, tak jak widzieliśmy to chociażby w sadze wskrzeszenia Frizy.
Goten i Trunks sami nie są w stanie zbliżyć się do poziomu Vegito, więc poprzez częste scalanie opanowują tę technikę do perfekcji. Praktycznie nie zdarza im się już wykonać fuzji niepoprawnie. Nie wspominając już o tym, że obaj znacznie się wzmacniają trenując z tak potężnym przeciwnikiem, który oczywiście nie idzie na całość w walce z chłopcami. Vegito żyje w przeświadczeniu, że jest najsilniejszym bytem we wszechświecie. Natomiast jest w jego głowie pewna myśl, która spędza mu sen z powiek. Rzecz jasna, w tamtym momencie historii istniał Beerus i Whis, jeżeli bierzemy pod uwagę jakąkolwiek chronologię, natomiast wiemy, że w tamtej historii jeszcze tych postaci nie było. Ja uznaję, że one istniały, Vegito po prostu o nich nie wiedział. Zaraz wspomnę o jednej ważnej rzeczy w kontekście wspomnień Vegety. Vegito postanawia za pomocą błyskawicznej transmisji przenieść się do świata Kaioshinów i tutaj wchodzą w grę wspomnienia Goku i jedną rzecz chcę wyjaśnić. Tak, jeśli walka z Kid Buu nie miała miejsca w świecie Kaioshinów, to oznacza, że Vegeta nigdy tam nie był, dlatego mówię, że wspomnienia Goku tutaj wchodzą w grę, no bo wiemy, że Goku był w świecie Kaioshinów, jak był świadkiem tego, jak Gohan przechodził przez rytuał. Natomiast jest jeszcze kwestia teleportacji do świata Kaioshinów. Jakim cudem Vegito przeteleportował się do świata Kaioshinów, skoro są tam tylko bogowie, a Vegito nie jest w stanie póki co wyczuwać boskiej ki? To ja pozwólcie, że odpowiem pytaniem na pytanie. A jakim cudem Goku przez całego Dragon Balla Z używał błyskawicznej transmisji na planetę północnego Kaio, skoro on też jest bogiem? Okej, możecie powiedzieć, że teleportował się do Bubblesa. Śmiem wątpić, że Goku był w stanie wyczuć ki Bubblesa z takiej odległości, więc załóżmy na potrzeby tej historii, że opcje są dwie. Możecie sobie wybrać taką, która wam się podoba bardziej. Opcja numer 1 jest taka, że Vegito jest w stanie teleportować się do osób, które już kiedykolwiek spotkał, nawet jeśli są to bogowie, ze względu na to, że zapamiętał ich sygnatury ki. Mimo tego, że nie jest w stanie wyczuć ki Shina ani Kibito, czuje od nich pewną aurę, pewną energię i jako potężny byt jest w stanie ją zlokalizować nawet z dużej odległości. To jest opcja numer 1. Opcja numer 2 jest taka, że Glindowie, czyli oczywiście Shin i Kibito, przedstawiciele rasy Glindów, to nie byli od samego początku, od narodzenia bogowie. Jeśli wierzyć temu, co widzieliśmy w Dragon Ball Daima, wiemy, że Glindowie rodzili się, a potem jakiś czas później zostali mianowani na Kaioshinów. To by oznaczało, że w przypadku Glindów, czyli też Shina chociażby, ta boska ki w jakimś stopniu się musiała dopiero rozwinąć. Czyli mamy podobną sytuację jak z Dendim w Dragon Ballu Super w sadze Moro. Czyli możemy tutaj założyć, że taki Shin ma trochę ki śmiertelnej i trochę ki boskiej. Być może nawet 70% ki boskiej i 30% śmiertelnej, ale nawet ta drobna część ki śmiertelnej mogłaby pozwolić Vegito na zlokalizowanie ich, dlatego przeteleportował się do świata Kaioshinów. Drobny detal, ale czuję, że gdybym tego nie wyjaśnił, to bylibyście źli. Pewnie i tak w tej historii będzie dużo dziur, bo ja jej nie sprawdzałem. Po prostu, tak jak mówię, wiatr we włosach i płynąłem. To tylko historia dla waszej rozrywki. Chciałbym, żeby to było spójne, ale umówmy się, raczej nie będzie. Zastanawiacie się pewnie, dlaczego Vegito przeteleportował się do świata Kaioshinów. Już spieszę z wytłumaczeniem. Saiyanin, zjawiając się w świecie Kaioshinów, wzbudza wielkie emocje w starym Kaioshinie, który wścieka się, że ten bez żadnego zaproszenia i skrupułów pojawia się w miejscu, które nie należy do śmiertelników. Dodatkowo arogancja Vegito, który jest przekonany, że nie ma sobie równych i narzeka na nudę, irytuje Boga, który wie o istnieniu Beerusa i innych bogów zniszczenia. Mimo wszystko Vegito wypytuje Shina i starego Kaioshina o namiar na silnych przeciwników, ponieważ czuje, że w głębi jego umysłu widnieje zamglone wspomnienie o kimś bardzo silnym, ale nie może sobie tego przypomnieć i nie jest pewien, czy to w ogóle prawda. Rzecz jasna chodzi o wspomnienia małego Vegety, który w dzieciństwie spotkał Beerusa. Vegeta oryginalnie znał tę postać, ale wymieszane wspomnienia Vegety i Goku w głowie Vegito, zwłaszcza wspomnienia tak odległe i stare, wydają się ze sobą zlewać i nie być na tyle klarowne, by Saiyanin był w stanie je sobie dokładnie przypomnieć. Stary Kaioshin nie chce się wygadać o Beerusie, bo wie, że to byłoby dla nich wszystkich wielkie niebezpieczeństwo, jednakże Vegito czuje, że Kaioshin coś ukrywa. Temu jednak udaje się utrzymać język za zębami. Vegito wraca na ziemię z pozornie pustymi rękoma, ale teraz jest jeszcze bardziej pewny tego, że czeka na niego coś więcej. Więc dostaje dodatkową motywację do treningów, nie wie, kiedy mu przyjdzie użyć pełnej mocy, ani nie pamięta przeciwko komu, ale wie, że ten dzień nadejdzie. I ta niepozorna konwersacja tak bardzo wpływa na przyszłość i bieg czasu, że proroczy sen Beerusa dotyczący Super Saiyanina Boga
zmienia się w sen o potężnym przeciwniku z sajańskimi genami. Kilka lat po walce z Majin Buu, tak samo jak w Battle of Gods, Beerus budzi się ze snu i dowiaduje się o tym, co działo się przez ostatnie niemalże 4 dekady, a w zasadzie o części wydarzeń. Początkowo dowiaduje się o pokonanym Freezie, o Namek, o Super Saiyaninie i o Saiyanach, którzy osiedlili się na Ziemi. Beerus, słysząc początkową część tej historii i o Saiyanach i Ziemi, nie daje dokończyć Whisowi zdania i bez wiedzy o tym, co wydarzyło się dalej, postanawia wybrać się na błękitną planetę wraz z Whisem, żeby przekonać się, czy faktycznie znajdzie tam godnego przeciwnika. Na Ziemi trwa przyjęcie z okazji urodzin Bulmy, tak samo jak w oryginalnej historii. Vegito mimo wszystko jest tak pochłonięty sobą i treningiem, że jest na statku Bulmy nieobecny. Dodatkowo nie wyczuwa ki Beerusa i Whisa, którzy pojawiają się na urodzinach Bulmy, więc nie wie, że w imprezie początkowo uczestniczył Bóg Zniszczenia Siódmego Wszechświata i jego anioł. Nikt z Ziemian nie zna Beerusa i Whisa, ale na miejscu są również stary Kaioshin, Shin i Kibito, którzy swoją fuzję rozdzielili za pomocą nameczańskich smoczych kul. Bulma zaprosiła ich na przyjęcie w ramach podziękowania za pomoc w walce z Majin Buu. Zresztą spójrzmy na przyjęcie urodzinowe Trunksa w Dragon Ball Daima. Tam też Shin i Kibito byli obecni, więc czy dziwne byłoby sądzić, że byliby też obecni na przyjęciu urodzinowym Bulmy? Stary Kaioshin rzecz jasna rozpoznaje Beerusa i przedstawia go całemu towarzystwu. Bóg Zniszczenia mówi, że nie spodziewał się, że ktoś będzie w stanie złamać pieczęć miecza Z i uwolnić staruszka. To oczywiście zrobił Gohan. Gohan tym wzbudza zainteresowanie Beerusa, który myśli, że może to on jest tym wyśnionym przeciwnikiem. W tym momencie jednak na stoły wjeżdżają świeże dania, które swoim zapachem odwracają uwagę Hakaishina. Beerus dobrze się bawi i chwilowo zapomina o poszukiwaniach swojego rywala. Dodatkowo nie ma tu sceny z puddingiem, która oryginalnie przelała szale goryczy. W tej historii pamiętajcie, że nie ma Majin Buu grubego, więc nikt Beerusowi nie zabiera puddingu. Bóg Zniszczenia i anioł są zachwyceni ziemskim jedzeniem, więc temat zniszczenia ziemi póki co nawet się nie pojawia. Mimo wszystko Beerus po jakimś czasie frywolnej zabawy i kosztowania przysmaków wraca do swojej pierwotnej zachcianki. Sparring z Gohanem. Saiyanin nieznający prawdziwej potęgi przeciwnika zgadza się na walkę. Mimo wszelkich starań szybko jest spacyfikowany przez Beerusa, choć ten uznaje jego siłę i dziwi się, że Saiyanie na przestrzeni lat stali się tak silni. Do walki wyrywają się Goten i Trunks, którzy do tej pory byli poza radarem Beerusa. Wiecie, dwójka młodych chłopców w bazowych formach skutecznie wtopiła się w tłum, ale prędko zyskali uwagę Boga Zniszczenia, gdy wykonali taniec fuzji i przetransformowali się w Super Saiyanina 3. Zarówno Gotenks, jak i Gohan stali się silniejsi dzięki treningom z Vegito, ale pamiętacie, że oryginalnie Gohan był silniejszy niż Gotenks, nawet w Super Saiyanie 3. Więc biorąc pod uwagę, że tutaj i Gotenks, w zasadzie i Goten i Trunks jako Gotenks, i Gohan trenowali, to tak, wszyscy się wzmocnili, ale nadal ta różnica pozostała widoczna. Więc Gohan nadal jest silniejszy niż Gotenks, nawet w Super Saiyanie 3. A to oznacza, że i Gotenks musi uznać wyższość Beerusa. Beerus jest wyraźnie poirytowany faktem, że po tak udanej uczcie powstał niesmak w postaci niespełnionej wizji o sajańskim rywalu. Marudny Bóg Zniszczenia rozkazuje naszym bohaterom znaleźć godnego przeciwnika, ale oni mogą jedynie patrzeć po sobie. Gdy wydaje się, że sprawy przybrały niekorzystny obrót, na statek teleportuje się Vegito. Oznajmia, że gdy wyczuł spadek ki Gohana, uznał, że może to był przypadek, ale gdy wyczuł narodziny Gotenksa, zaciekawiło go to, co tutaj się dzieje. Jednocześnie widok Beerusa finalnie odblokowuje część wspomnień Vegety w głowie Vegito i wojownik rozpoznaje Boga Zniszczenia, na co ten reaguje zdumieniem. W powietrzu pojawia się wrażenie, jakby obaj bohaterowie czekali na siebie nawzajem, jakby wyczekiwali tego spotkania, mimo tego, że do tej pory pozornie się nie znali. Sytuacja jest wyjaśniona, w sensie tam kto jest synem kogo, i wychodzi na to, że obaj czekali zarówno na to spotkanie, jak i na to, co miało nastąpić chwilę później. Vegito i Beerus rozpoczynają walkę. Vegito początkowo w bazowej formie zwraca uwagę Beerusa. Przyznaję, jesteś silniejszy niż tamci dwaj, ale to wciąż za mało. Vegito jest odepchnięty i zdaje sobie sprawę, że pierwszy raz w życiu mierzy się z kimś, kto nie tyle co przewyższa go siłą, jest po prostu w innej lidze. Vegito transformuje się w Super Saiyanina i zaciekle rusza w stronę Beerusa. Zdążyłem poznać te sztuczki, rozczarowujesz mnie, mówi Beerus, który pomimo znacznej przewagi jest zmuszony uwolnić nieco więcej swojej mocy. Vegito prędko przekonuje się, że potrzebuje przejść krok wyżej i aktywuje Super Saiyanina 2. O, jeszcze kilka takich skoków mocy i może faktycznie będziesz w stanie mnie zabawić. Z radością oznajmia Beerus, blokując ciosy Saiyanina, które mimo wszystko nie dochodzą do celu.
Whis stworzył olbrzymią barierę wokół walczących, ponieważ podmuchy powietrza zaczęły bujać wycieczkowcem, a wdzierające się na pokład wzburzone fale zamoczyły aniołowi deser, który ten w spokoju spożywał. Vegito, widząc, że w ten sposób do niczego nie dojdzie, postanawia użyć transformacji, która, jak oznajmia, jest niestabilna, lecz zapewni mu wystarczającą ilość mocy, by przeciwstawić się Beerusowi. Nie sądziłem, że będę musiał pójść w tym kierunku, ale trudno, nie mam wyjścia. Te słowa wypowiedziane przez Vegito na moment zwracają uwagę Beerusa, ale nie ma on zbyt wiele czasu na rozmyślenia. W jego stronę rzuca się świeżo przetransformowany Super Saiyanin 3 Vegito. Super Saiyanin 3. Transformacja, którą w momencie fuzji dysponował jedynie Goku. Składowa Vegito, za którą był odpowiedzialny Vegeta, nie była w stanie wejść w stan pełnej kompatybilności z połową Goku, jeśli chodzi o tę formę. Tak jak Vegito był w stanie łączyć podstawowe ataki Goku i Vegety, np. Final Kamehameha, tak w przypadku transformacji sprawa wygląda trochę inaczej. To tak jak ze scalonym Zamasu w Dragon Ballu Super. Śmiertelna połowa, czyli Goku Black, wpływała na tę nieśmiertelną, czyli Zamasu. Vegito jest w stanie włączyć Super Saiyanina 3, ale jego ki szaleje, ze względu na to, że tylko jedna połowa, czyli ta składowa Goku, jest zmuszona kontrolować ki całego ciała. Saiyanin jest w stanie wyprowadzić kilka silnych ciosów w Beerusa, który widzi, że walka weszła na zupełnie inne obroty, ale początkowo oszołomiony potężnymi atakami Bóg Zniszczenia, momentalnie bierze się w garść i w przypływie wściekłości chaotycznie wyrzuca ki dookoła siebie. Gdy ma zamiar przejść do ofensywy i odpłacić się rywalowi pięknym za nadobne, jego oczom ukazuje się Vegito w bazowej formie. A ty co, poddajesz się? Pyta Beerus, poirytowany faktem, że walka została przerwana w takim momencie i to chwilę po tym, jak to on oberwał jako ostatni. Vegito nie był w stanie utrzymać długo formy SSJ-3, co dziwi i dodatkowo rozczarowuje Beerusa. Te dzieciaki potrafiły korzystać z tej formy, a ty masz z nią problemy? Chyba faktycznie nie znajdę tutaj mojego rywala. Miałem nie niszczyć tej planety ze względu na jedzenie, ale wkurzyłeś mnie. Coś za coś. Było tak blisko, mówi rozbity Vegito, kompletnie rozczarowany rezultatem walki. Co tam mamroczesz? Myślisz, że byłeś blisko? Jeśli to, co przed chwilą zaprezentowałeś, to był twój sufit, to musiałbyś trenować jeszcze wieki, żeby się do mnie zbliżyć. Byłem blisko znalezienia odpowiedzi na coś więcej, ale zabrakło mi czasu. Musiałeś przelatywać akurat dziś? Wykrzykuje Vegito. Te słowa dziwią Beerusa, który nawet nie zwraca uwagi na to, z jaką arogancją śmiertelnik zwraca się w jego stronę, jako boga zniszczenia. Co miałeś na myśli wcześniej, mówiąc o pójściu w tym kierunku? Pyta Beerus. Okazuje się, że Vegito nigdy nie poświęcił się treningowi formy SSJ-3, ponieważ sparując z Gohanem i Gotenksem nie był zmuszony do używania jakichkolwiek transformacji, a podczas samotnych medytacji czuł, że sajańskie geny kryją w sobie coś jeszcze, ale zawsze miał wrażenie, że brakowało mu tego ostatniego kroku, żeby odkryć nową moc. Moc, która różni się od dotychczasowych transformacji. Vegito nagle wpada na pomysł. Bulma zebrała smocze kule, które miały stanowić nagrodę w konkursie bingo. Mimo tego, że Vegito nie lubi się uciekać do takich ruchów, które pachną mu oszustwem, jego rodzinna strona świadomości każe mu działać w taki sposób, by chronić planetę i bliskich przed niebezpieczeństwem, a obecnie tylko zaspokojenie potrzeb Beerusa może to zapewnić. Przywołanego Shenlonga Vegito pyta o klucz do wyzwolenia drzemiącej w nim siły. Shenlongowi trudno zbadać wnętrze Vegito jako bytu dziwnego, stworzonego za pomocą fuzji potar, ale dostrzega w nim uśpione sajańskie geny. Saiyanie jako rasa wojowników podbijająca niezliczone planety swoją moc niegdyś czerpali z przemiany w Ozaru, a do tej niezbędny był ogon. Vegito początkowo jest sceptyczny do tego rozwiązania, ale postanawia spróbować. Pierwszym życzeniem do Shenlonga jest przywrócenie ogona, a raczej wyrośnięcie, no bo wiemy, że Vegito oryginalnie ogona nigdy nie miał. Drugim życzeniem odradza swoje siły. Gdy ogon pojawia się u Vegito, ten natychmiast czuje różnicę. Czuje on, jakby to był brakujący element, którego tak długo poszukiwał. Gdy ponownie staje naprzeciwko Beerusa, w powietrzu czuć różnicę. Tym razem Vegito przepełnia pewność siebie i ekscytacja. Nie ma w nim ani strachu, ani desperacji. Po chwili skupienia Saiyanin postanawia sięgnąć do rezerw, o których istnieniu do tej pory wiedział, ale do których nie miał klucza. Te, mieszając się z dotychczasową mocą Vegito, tworzą coś, czego do tej pory nikt nie widział. Ciało Saiyanina obrasta szkarłatne futro, a jego włosy stają się bujne i gęstsze niż do tej pory. Beerus czuje, że radykalna zmiana wyglądu to nie blef. Idzie za nią również znaczący wzrost mocy. Aura Vegito emanuje energią klarowną, zdecydowaną i sprawiającą wrażenie harmonijnej. Pamiętaj, że jestem Bogiem, a ty jedynie Saiyaninem. Jak bardzo mogłeś się wzmocnić?
Beerus nie jest w stanie dokończyć zdania, bo pięść Vegito bez ostrzeżenia zatapia się w jego twarzy. Wyrzucony w powietrze Hakaishin nie jest w stanie otrząsnąć się po przyjęciu pierwszego ciosu, gdy w jego ciało wyprowadzane są już kolejne. Takiej mocy nie czuł od tysięcy lat, oczywiście nie wliczając w to treningów z Whisem. Nawet Champa mógłby mieć problemy z kimś takim. Beerus postanawia wyciągnąć asa z rękawa. To drażniące, że muszę robić to w walce z Saiyaninem, ale nie ma wyjścia. Vegito, będący w ciągłym natarciu, nagle odczuwa, że z każdym wyprowadzanym ciosem ki Beerusa zamiast spadać, rośnie. Mało tego, Bóg zniszczenia do tej pory jedynie się bronił i choć widać, że ciosy robiły na nim wrażenie, nie wydaje się, żeby Saiyanin zbliżał się do zwycięstwa. Pięść Vegito ląduje na czole Beerusa, który spokojnie chwyta Saiyanina za dłoń. Dobrze. Przyznaję, udało ci się mnie zadowolić. Oszczędzę ciebie i twoją planetę. Ale nawet nie myśl, że jesteś w stanie mi zagronić. Miną milenia, zanim przejdziesz na drugą stronę łańcucha pokarmowego w tym multiversum. Ciało Vegito instynktownie odskakuje od Hakaishina, w którym zaszła widoczna zmiana. Otoczony purpurową aurą Beerus i jego obnażone kły. To ostatnie, co widzi Vegito przed utratą przytomności. Walka kończy się jednoznacznym rezultatem, ale obie strony mogą być zadowolone. Po kilkunastu minutach otoczony bliskimi, Vegito wraca do siebie. Większość obecnych jest w ciężkim szoku, widząc dotąd nietykalnego wojownika w takim stanie, ale z drugiej strony czują wdzięczność. Jego starania znów ocaliły im skóry. Beerus przed odlotem dziękuje Vegito za sparring i oznajmia, że wszechświat jest pełen silnych jednostek. Dobrym przykładem jest Whis, który jest mentorem Boga Zniszczenia, a jego siła wykracza nawet poza to, co dziś zaprezentował Hakaishin. Zszokowany Vegito, słysząc to, desperacko w poszukiwaniu większej mocy prosi o możliwość treningu. Beerus oznajmia, że nie szuka uczniów. Chociaż szkoda, żeby ktoś taki gnił na ziemi bez możliwości szlifowania swojej siły. Whis, ty się nim zajmiesz. Przyda mi się worek treningowy na mojej planecie. O tym, co wydarzyło się dalej, w następnym odcinku Vegito Balls. Uznajmy, że to jest Vegito Balls. No nie wiem, jak wam się podoba. Tak jak powiedziałem, na początku starałem się rzucać wam trochę suche fakty, ale tak dobrze mi się wymyślało te historie, że trochę popłynąłem. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie lajka, jeśli jesteście ciekawi dalszej części. Czy chcecie zobaczyć dalszą część Vegito Balls, czyli Resurrection of F, potem turniej Champy? Nawet gdyby nasi bohaterowie doszli do sagi chociażby Moro, to jak pokonaliby Moro, skoro Uba nie było? Chociaż czy doszłoby w ogóle do takiej sytuacji, że Vegito musiałby walczyć z Moro? Zobaczymy. Ja jeszcze nie wiem. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zachęcam do zostawienia znaku po sobie pod tym filmem, komentarza, lajka, czy być może podbicia, a jeśli chcecie być na bieżąco, to zostawcie suba. Dzięki, życzę wam miłego, spokojnego dnia i jeśli macie jakieś pomysły na następne odcinki, co by było gdyby, bo ja kilka mam, ale chętnie wysłucham waszych propozycji, często są bardzo dobre, to oczywiście też czekam na wasze komentarze. Dzięki, trzymajcie się, na razie, cześć. Diana.